Generalnie z muzykantami jest tak, że im, który mniej potrafi, tym wyżej głowę nosi. Dziś będzie zupełnie inaczej. Zapraszam na spotkanie ze świetnym muzykiem, rozchwytywanym artystą, niezwykle precyzyjnym basistą, a przede wszystkim fajnym człowiekiem. Dzień dobry. A ty się ożenisz, czy nie? No, wiesz co? Trudne pytanie. Czas nad tym pracuję. Dzień dobry, dzisiaj z nami Wojtek Pilichowski. Dzień dobry. Miło Cię widzieć. Cześć Tomek. Fajny człowiek, świetny basista, profesor, wykładowca. Właśnie nie wiem od czego zacząć. Może od tego, że jesteś basistą, ale żeby być takim basistą, jak jesteś w tej chwili, musiałeś dużo przejść. Pamiętasz swoje początki? Był taki moment, że będę grał na basie, a nie na gitarze. To były jakieś ustalenia takie podwórkowe. Nie wiem, czy teraz jeszcze panuje na to moda, że ludzie, którzy nawet nie mają nic wspólnego z muzyką, gdzieś tam zafascynowani jakimś teledyskiem czy piosenką, postanawiają na podwórku założyć kapelę, nie mając ani jednego instrumentu, ale już się umawiają, kto będzie na czym grał. I jakoś tak zawsze wypadało, zupełnie niechcąco, że miałem grać na tej gitarze basowej, aż w końcu mnie to zaczęło zastanawiać, czym jest ta gitara basowa. A kiedy się dowiedziałem, że no naprawdę, wtedy miałem, nie wiem, 12 lat, 13. Kiedy się dowiedziałem, że to jest gitara, w której najcieńsza struna jest taka jak najgrubsza w normalnej gitarze, to uznałem to za wyzwanie życiowe. I parę lat później zacząłem naprawdę grać na basie. Miałeś też tak, że 4 struny to łatwiej i szybciej można się nauczyć grać niż na 6? W przypadku gitary normalnej? Nie, było to dla mnie tak samo tajemnicze, dziwne i podejrzane jak normalna gitara. No ale potem, jak już miałeś gitarę, jak zacząłeś grać, to zacząłeś też dużo ćwiczyć. Systematycznie ćwiczyłeś, czy byłeś trochę leniem? Zdolny, ale leniwy. Początki były dziwne. Bardzo ważną kwestią jest jakby znalezienie w sobie motywacji i trzeba się dowiedzieć, po co chcemy grać. Mhm. Na samym początku bywało różnie i ćwiczyłem dużo albo nie ćwiczyłem nic. Natomiast kiedy wreszcie zrozumiałem, że kiedy zacząłem poznawać muzykę trochę bliżej, kiedy zacząłem rozumieć, co powoduje, że kawałek brzmi tak, a nie inaczej, to naprawdę ćwiczyłem to legendarne 10 lat po 10 godzin dziennie. Uciekałeś ze szkoły, żeby ćwiczyć na basie? Lekceważyłem szkołę, żeby ćwiczyć na basie. Może z tymi ucieczkami to nie było jakoś tam znowu strasznie. Miałem dobre wyczucie, dlatego że chodziłem do szkoły o kierunku telemonter, wiesz, to. A teraz wszystko jest w cyfrze, więc wtedy tam te centrale analogowe, co ja bym z tym zrobił? No. Miałeś kogoś, kto ci podpowiadał, jak ćwiczyć na basie, czego słuchać, co oglądać? Kto panował nad twoim aparatem? Teraz to się mądrze mówi, mądrze brzmi, prawda? Ale ty już na to zwracasz uwagę, szkoląc młodych albo pokazując młodym, tak? A kiedyś? Zaczęło się od kolegi z podwórka, starszy kolega z podwórka. Na Pradze Południe to nie było takie łatwe znaleźć kogoś, kto gra na basie. Było kilku gitarzystów, takich ławkowych gitarzystów, którzy grali różne melodie i tak Grzesiuka też. Mhm. Natomiast Dowiedziałem się, że jest jeden basista i to na moim podwórku, 3 klatki dalej. Wyobraź sobie, jak on musiał się bunkrować, skoro wtedy miałem 14 lat i dopiero wtedy się dowiedziałem, że jest ktoś, kto gra na basie. I tak, on pierwszy, Czarek, imię Czarek, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, ale on pierwszy mnie uczył, zapoznawał mnie z instrumentem w ogóle, o co chodzi, dlaczego to ma 4 struny, jak te struny się nazywają i jak się je stroi. Szczerze mówiąc, wydaje mi się dzisiaj, że on sam niewiele wtedy grał, ale to była ta pierwsza postać, która to on pierwszy powiedział, że jeżeli mam nie ćwiczyć, to lepiej, żebym zaczął chodzić na siłownię po prostu. Generalnie wszyscy doskonale wiemy o tym, że człowiek uczy się na błędach własnych przede wszystkim. Pamiętasz błędy, jakie popełniałeś, będąc basistą młodym? Wszystkie. Aha, czyli... Jak Chuck Norris, nie? Rozmawiając teraz z młodymi basistami na przykład, to mówisz im, czego nie robić, albo jak nie ćwiczyć, ewentualnie jak ćwiczyć. No, kompletnie inne czasy, bo wtedy zacząłem grać na basie, kiedy miałem 14 lat. Natomiast pierwszy raz
zagranicznego basistę zobaczyłem na koncercie w telewizorze, tak, z kasety VHS. Zobaczyłem, kiedy miałem lat 20. To jest 6 lat od momentu, kiedy wystartowałem z nauką, do momentu, w którym zobaczyłem, jak się gra tą techniką gdzieś tam w wielkim świecie, która tak bardzo mi się podoba. Czy to był Mark King? Tak. To był koncert zespołu Level 42. To był bardzo przełomowy moment, w którym zrozumiałem, na czym polega praca lewej i prawej ręki. Teraz młodzi ludzie sporo już wiedzą, nawet zanim zaczną grać. Wystarczy wrzucić to hasło w wyszukiwarkę, czego szukamy i za chwilę nam po prostu pojawi się cała masa kolesi, którzy zaproponują nam swoją wersję wydarzeń, plus oczywiście bożyszcza tłumu, które przede wszystkim mają największy wpływ chyba na to, co i jak grają młodzi. Oglądają nas pewnie też młodzi, którzy chcą być basistami takimi jak ty, a może nawet i lepszymi. Trzymamy kciuki. Jak ćwiczyć zatem? Na co zwracać uwagę, ćwicząc samemu? No, internet ci nie podpowie, że boli cię nadgarstek, to znaczy, że usztywniasz aparat. Najważniejszą rzeczą jest to, że powinniśmy skonsultować to z kimś na samym początku. Sporo podpowie nam lustro, paradoksalnie. Dlatego, że widzimy w teledyskach, widzimy na koncertach, na których jesteśmy fizycznie i te, które oglądamy przez szybkę. Widzimy, jak ludzie trzymają instrument, w jaki sposób prowadzą lewą rękę i w jaki sposób prowadzą prawą rękę. Warto jest stanąć przed lustrem i skorygować to, w jaki sposób my z tym instrumentem wyglądamy. Oczywiście przy tej okazji bardzo łatwo władować się na tak zwaną mukę, dlatego że jest sporo basistów z bardzo znanych zespołów, którzy na przykład trzymają instrument bardzo nisko, tak? W taki sposób, że w zasadzie to jest praca ramieniem, żeby uruchomić tą kostkę i generalnie to jest błąd, tak? Ale z drugiej strony no ciężko powiedzieć, że źle gra ten, kto gra w zespole, który sprzedał parę milionów płyt. To jest ten problem. No, pytanie, czy chcemy grać w modnym zespole i być basistą absolutnie specyficznym, czy chcemy naprawdę dać sobie szansę, poznać tą muzykę i dopiero za jakiś czas wybrać, w którą stronę pójdziemy. To, jak ty trzymasz gitarę, też ma swoje powiedzenie bas na pilicha, tak? Trzymamy bas na pilicha, czyli wysoko. To jest przez lata wytrenowane miejsce, czy też ci ktoś podpowiedział, że w tym miejscu ręka będzie się mniej męczyć? To jest podejrzane. Podejrzane w sensie, że gdzieś podglądałem, jak właśnie basiści typu Mark King czy Nick Becks, bo swoją edukację zacząłem od europejskich basistów. W latach 80. to było dość popularne. Basiści, rzeczywiście wielu basistów trzymało ten instrument wysoko. To dlatego, że to była ta pierwsza fascynacja tą techniką slap, czyli uderzanie kciukiem. I ja przy tym wytrwałem. Sporo basistów, nawet teraz, tych, którzy kiedyś trzymali instrument bardzo nisko, opuszczają go coraz niżej. Nie wiem, czy to z wiekiem przychodzi. Ja na razie trzymam ten instrument cały czas na tym samym poziomie, a jest to wymóg po prostu jakby ustawienia prawej ręki i tego, że gram techniką polegającą na ustawieniu kciuka do góry. Są basiści, którzy grają z kciukiem ustawionym do dołu, tak jak flia, tak? To wymaga, wiadomo, że ten instrument musi wisieć niżej. Natomiast to jest kwestia też tego, czego potrzebujemy w muzyce, jaki dźwięk chcemy wydobyć z naszego basu. I to, w jaki sposób na sobie go trzymamy, to, w jaki sposób ustawiamy ręce, inaczej, to, w jaki sposób ustawiamy ręce, wymusza na nas to, w jaki sposób ten instrument na nas wisi. A za tym idzie nie tylko jakość dźwięku, ale uważam, że różnica w trzymaniu instrumentu też powoduje jakby różną frazę, którą jesteśmy w stanie sobie wymyśleć i zaproponować reszcie zespołu. Grać slapem, klangiem, jak zwał, tak zwał, można zacząć od razu, czy najpierw trzeba poznać tajniki tego, jak wydobywać dźwięk z instrumentu palcami lub kostką i potem ewentualnie poczuć rytm, posłuchać trochę metronomu, żeby zacząć grać slapem? Wszystkich gorąco namawiam, żeby najpierw zaczęli od grania paluchami. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotny element muzykowania. To, żeby naprawdę poczuć to jak, tak zrobiłem, poczuć to jak pieniądze, kiedy liczymy pieniądze, może to jest tędy droga, nie wiem. Nigdy oczywiście nie myślałem o pieniądzach i to tak, jeżeli ktoś zostaje muzykiem po to, żeby zarabiać pieniądze, to Ślepa uliczka. to jest kompletnie ślepa uliczka, bo to jest zawód, w którym akurat pieniądze są najmniej pewnym elementem.
Oczywiście ten pieniądz może się pojawić, ale tak jak mówię, że jest to niepewne. Natomiast ważne, żeby poczuć ten instrument. Dla mnie granie slap, granie palcami czy granie kostką jest tak samo istotne. Dla mnie, nie nazywam tego techniką grania. Znaczy, nazywam to techniką grania, żeby łatwiej się porozumieć z innymi. Natomiast kiedy ktoś mówi, że gra taką techniką, przyznasz, że to jest dość zabawne, dlatego że kiedy mówimy o efektach, pewnie będziemy o nich dzisiaj gadać, to mówimy, że to jest brzmienie. Jakie masz brzmienie? Natomiast kiedy gadamy o naszych rękach, mówimy, że to jest technika. Kompletna bzdura. To jest brzmienie. To jest brzmienie. Nasze ręce to jest brzmienie. Cała reszta to jest technika, włącznie z gitarą. To prawda. Przypomniało mi się powiedzenie Leszka Kamińskiego. Co zrobić, żeby polepszyć sound danego instrumentu w studio? Poćwiczyć? Zatrudnić lepszego muzyka. Aha, bo poćwiczyć, No Jak ważny jest metronom teraz? Jak ważny jest metronom u nas, u basistów, w ćwiczeniu w domu? Spotkałem się z stwierdzeniem, że metronom potrzebuje perkusista. Jak ja gram z perkusistą jako basista, no to już słucham perkusisty. Ten metronom raczej powinniśmy mieć w głowie w ogóle, prawda? Jak to zrobić? Myślę, że to jest trochę taki wymóg, powiedzmy, społecznościowy. I nie mam tutaj kompletnie na myśli żadnych Facebooków. Chodzi o to, że teoretycznie można jeździć samochodem po lesie i nie być związany żadnymi z zasadami ruchu drogowego, tak? Jeżeli założymy, że w tym lesie nie będą jeździły inne samochody, spoko, możemy robić naprawdę co chcemy. Jeżeli przejedziemy przez te chaszcze i mamy na tyle silne auto, to po prostu przez nie przejedziemy. Natomiast jeżeli chcemy włączyć się do ruchu ulicznego, musimy znać się na znakach drogowych. Myślę, że i w ogóle na zasadach. I metronom, nie tylko metronom, ale wydaje mi się, że metronom to jest ta jedna z pierwszych rzeczy, które pozwoli nam się włączyć do tego ruchu z innymi muzykami. Być może ktoś zakłada, że stworzy samemu muzykę, która pozwoli mu istnieć i mieć pełną satysfakcję z tego, co robi, grając zupełnie sam. I wtedy ten metronom jest mu do niczego niepotrzebny. Rzeczywiście. Niepotrzebne mu jest nawet to, żeby się nastroić. Niepotrzebne mu jest 440 Hz. Nieważne. Niech robi, co chce. Jeżeli będzie uderzał w basówkę z głowy i zaprosi 3 kumpli z klasy, którzy usiądą na wersalce i po jego wykonaniu jakimś brawurowym jakiegoś utworu zaczną mu bić brawo. Jeżeli tego kogoś satysfakcjonuje taki sukces artystyczny, to jest spełnionym artystą tak naprawdę. Ale jeżeli chcemy pracować z innymi, musimy przyjąć jakieś zasady, które pozwolą nam w sposób łatwy, szybki komunikować się z innymi muzykantami. Trochę długo o tym opowiedziałem, ale to wydaje mi się to ważne. Ty też wykładasz, masz warsztaty, na które przyjeżdżają młodzi ludzie, ćwiczą, obserwują cię, a ty jak obserwujesz młodych ludzi, młodych basistów, jakie błędy popełniają, ćwicząc albo grając? Podstawowym błędem, który można popełnić na samym starcie, to jest mało ćwiczyć. Nie da się osiągnąć efektów bez ćwiczenia. Nie ma takiej możliwości. Powtarzam to jeszcze raz. 10 lat po 10 godzin dziennie. Ja pamiętam, kiedy ja sobie wyznaczyłem to moje 10 godzin dziennie. Wydawało mi się to wręcz niemożliwe. Ale jeżeli coś się lubi, to można przy tym spędzić 10 godzin dziennie. Z perspektywy 15-latka te 10 godzin wydaje się jakąś masakrą. Natomiast z perspektywy 50-latka te 10 lat po 10 godzin dziennie wydaje mi się, że to strasznie tanio się wykupiłem amatorstwu. Po tych latach, teraz już jak masz warsztat zbudowany przez te 10 lat, po 10 godzin dziennie, ile teraz ćwiczysz? Albo wiesz, jak ćwiczyć, żeby nie wypaść z formy? Był taki moment, kiedy w ogóle nie ćwiczyłem. Jeżeli dużo gram, jeżeli zaczynam trasę, to naprawdę nie ćwiczę. Nie zabieram instrumentu do hotelu po to, żeby ćwiczyć. Bardziej po to, że jest na przykład zima i nie powinien zostawać w busie przy minusowych temperaturach. Teraz ćwiczę po to na przykład, żeby poprawić sobie samopoczucie tak naprawdę. Kiedy pracuję nad materiałem, wtedy gram, ale to nie jest już takie ćwiczenie, jakie uprawiałem kiedyś. To nie są wprawki, to nie jest szukanie dźwięków w skali. Moja pasja jest moim zawodem i dlatego jestem wielkim szczęściarzem, mogąc sobie po prostu pograć i w ten sposób pracując. A co daje ćwiczenie wolne? Co daje wolne granie? Wielu osobom na pewno zdarza się zagrać coś szybko i wyszło. Ale kiedy gramy to powoli, to nie wychodzi.
to jest najlepszy sposób na to, żeby sprawdzić, czy już umiemy. Jeżeli gramy coś szybko i wychodzi, a gramy to wolno i nie wychodzi, to oznacza tylko jedno, że kiedy gramy szybko, to też nie wychodzi, tylko tego nie słyszymy. Każdą, nawet najbardziej karkołomną zagrywkę musimy umieć zagrać wolno. Wtedy a gramy wolno dlatego, że mamy czas na to, żeby myśleć. Jeżeli gramy w szesnastki w tempie 120, to nie ma szansy, żebyśmy się skupili na tych wartościach, które gramy. Musimy to zwolnić, nawet o połowę, jeżeli jest taka konieczność, żeby naprawdę dowiedzieć się, w jakim miejscu, w jaki sposób ustawiamy paluchy, a też przy okazji jakby sprawdzamy tą harmonię, którą gdzieś flancujemy do naszej zagrywki, czy oby na pewno to są te dźwięki, które powinny być zagrane. Także to wolne granie powinno być dla nas tym najważniejszym wskaźnikiem naszej własnej umiejętności. I jeżeli ktoś myśli, że zagranie wolno całego kawałka to obciach, to według mnie obciachem jest właśnie takie myślenie. Zwłaszcza basista, perkusista, zresztą nie tylko, z gitarzystami wygląda to dokładnie tak samo, ale na przykład perkusiści, czy Michał Dąbrówka, czy Tomek Łosowski, czy perkusiści, z którymi gdzieś tam miałem okazję pracować za granicą, to jest zupełnie normalne, że zwalniamy tempo, żeby się dowiedzieć, o co chodzi. Posłuchać siebie wzajemnie też. To jest bardzo ważne. Granie wolno jest kluczem do sukcesu. Jakbyś chciał jakąś, rada to może złe słowo, ale jakbyś chciał coś powiedzieć młodym basistom na starcie, oczywiście, że muszą się uzbroić w cierpliwość, to wiadomo, ale co byś doradził? Na początku chyba najważniejszą rzeczą jest to, żeby zapomnieć o tym, że muzyka ma jakieś stylistyki. Że trzeba po prostu wchłaniać dokładnie wszystko. Wszystko jak leci, cokolwiek. Najważniejszą rzeczą jest umiejętność słuchania samego siebie i świadome wyciąganie wniosków z tego, co gramy. Jeżeli jesteśmy metalowym basistą, możemy podjąć oczywiście taką decyzję. Gram metal i nic więcej w życiu mnie nie obchodzi. Okej. Natomiast jeżeli przejdzie nam przez myśl, że może niekoniecznie, chociaż na przykład David Ellefson, taki basista, jest to najlepiej, moim zdaniem, świetnie brzmiący i posiadający świetną artykulację basman, chociaż jest basmanem ewidentnie metalowym. Natomiast to, że on ma świadomość tego, w jaki sposób wydobywać dźwięk, to naprawdę słychać w aranżacjach, które on gra. A im później zdecydujemy się na ukierunkowanie w muzyce, chcę być jazzmenem, chcę być rockmanem, chcę być kantrowcem, im później to zrobimy, tym lepiej. To ma też przełożenie na przykład na techniki, których będziemy używać. Czy to jest slap, czy palec, czy kostka, czy fingerstyle, czy tapping. Im dłużej będziemy ciągnąć to wszystko razem, tym lepiej dla nas. Ja nigdy nie wierzyłem na przykład w technikę typu tapping. To nigdy tak naprawdę na koncercie nie brzmi. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że kiedy przychodzimy na koncert i kiedy jesteśmy narażeni na to, jak wieje w nas ten PA, to ten tapping naprawdę się nie przebija przy mocno grającym perkusiście. Z całym szacunkiem dla świetnego basisty z zespołu Dream Theater. To jest absolutny geniusz gitary basowej. Ale ta technika na koncercie, kiedy jestem na żywo, kiedy ten basista swoją techniką popycha cząsteczki powietrza w moją stronę, razem z perkusistą i przesterowanym gitarzystą, ja naprawdę niewiele słyszę z tego, co on tam gra. Kiedy kupuję koncert i słucham tych tracków, które są naprawdę już wyedytowane brzmieniowo, wyedytowane w swoim paśmie i dynamice, tak, wtedy to do mnie dochodzi. Natomiast jeżeli chodzi o koncert, jeżeli chodzi o próbę, można to wypróbować bardzo łatwo, grając na próbie w trio. Gitara, bęben, bas, spróbujmy. Być może ja się mylę, natomiast to, że nie lekceważyłem tej techniki, powoduje, że czasami nawet jedno dostawienie palca nie powoduje żadnego problemu, a czasami może się okazać, że dzięki prostej zagrywce, prostym sytuacjom jakiejś nawet łatwiźnie dodania jakiegoś dźwięku tu, przy przełożenia nawet lewej ręki, trzymając tutaj dwudźwięk, grając jeszcze jakiś niskodźwięk na gryfie, powodujemy coś, co właśnie jest możliwe dzięki temu, że istnieje technika tappingu, więc moim zdaniem nie lekceważyć niczego i iść we wszystko. No to pogadajmy w takim razie trochę o dźwięku, bo grałeś z wieloma uznanymi artystami i też zgrałeś prawie wszystkie gitary świata. Czego szukasz teraz w basówce? Mojego brzmienia. Oczywiście są instrumenty, które
które są takim sztandarowym przykładem brzmienia, tak? Na przykład Fender Jazz Bass. Wiesz, czym się różni meksykański jazz bass od amerykańskiego jazz bassa? Bo one są produkowane w różnych krajach. Meksykański jazz bass jest montowany w Meksyku przez Meksykanów. Amerykański jazz bass jest montowany w Ameryce przez Meksykanów. To wszystko. Ilość pary rąk, przez którą przechodzi ten instrument jest zatrważająca. I po pierwsze uważam, że absolutna przyszłość w jakości instrumentów to są małe manufaktury. Zresztą to w tej chwili nawet widać w jaki sposób, jak bardzo te duże firmy muszą się posunąć na ławce, dlatego że przychodzą małe manufaktury. Małe manufaktury, które mają do zaoferowania zupełnie inną jakość niż te wielkie firmy. Nie mam zielonego pojęcia, ile Fender produkuje gitar rocznie. Powiedzmy basówek. Ale jest to jakaś masakryczna ilość. Natomiast wiem, ile basówek rocznie produkuje firma Maruszyk. I wiem, z jaką starannością te instrumenty są tam robione. I dla mnie to jest istotne, że znam ludzi, którzy budują ten instrument, że mam z nimi kontakt na stronie internetowej, że odpisuje do mnie albo lutnik z tej firmy, albo właściciel tej firmy. No wiadomo, że Adrian do mnie odpisze, bo się znamy, tak? I kolegujemy, ale Tomek, jeżeli ty albo nawet jakiś młody człowiek, który ma 18 lat, napisze do firmy, to odpisze do niego Adrian. Odpisze do niego facet, który wymyślił te basówki. To jest niemożliwe w dużych firmach. Tak jak w dużych firmach, naprawdę. Oczywiście można kupić custom shopa, chociaż miałem już w ręku custom shopy świetnych marek i świetnych firm, które po prostu kompletnie się nie odzywały, nie? Ale kompletnie. Więc moim zdaniem, i to nie jest tak, że teraz nawijam o instrumentach, na których gram. Wiadomo, że jestem z nich bardzo zadowolony, ale takich manufakturów w Europie i na świecie jest cała masa, które robią naprawdę znakomite instrumenty i na przykład jazz bass to są 2 singlowe pick-upy. To jest konkretny układ gryfu, deski, ustalenie jakiejś tam menzury i to tyle. Jazz bass jest najprostszą gitarą basową, jaka istnieje. Dobra, to weźmy wam może jedną gitarę twoją w takim razie i pogadajmy o konkretach. O konkretach natomiast porozmawiamy już w najbliższym czasie w naszym cyklu Guitar Stories. Sprawdzimy dokładnie, na jakich instrumentach gra Wojtek Pilichowski. Zapraszamy was do subskrybowania kanału, dzielenia się informacjami, lajkowania i czekamy na wasze propozycje, kogo chcielibyście zobaczyć w tym programie. A my widzimy się, mam nadzieję, już niebawem. Do zobaczenia.